Szanowni Państwo, ostatnio firma Evolution udostępniła mi ukośnicę 210 CMS. To stało się świetną okazją, aby zrealizować kilka długo odkładanych projektów. W tym materiale pokażę, jak za pomocą pilarki ukosowej oraz kilku prostych narzędzi zrealizowałem jedną z najprostszych na świecie ramek na rysunki dziecka. Ponieważ w tym projekcie postawiłem na prostotę, zdecydowałem się nie korzystać z frezarki. Aby jednak ramka miała przyjemny, delikatnie zaokrąglony kształt, zdecydowałem się wykonać ją z zaoblonej kantówki sosnowej, którą można dostać chyba w każdym markecie budowlanym. To rozwiązanie ma jednak pewne wady, co uwidoczni się później. Dodatkowo do zrobienia pleców i tła wykorzystałem podkład korkowy, płytę HDF, specjalne haczyki do ramek, aby móc je zawiesić, oraz listewki drewniane do maskowania pleców z profilu. Wśród narzędzi przydatna będzie oczywiście mała wkrętarka akumulatorowa, choć można by ją spokojnie zastąpić śrubokrętem. Ponadto użyję nożyczek do cięcia korka, noża do tapet, aby przyciąć płytę HDF, potrzebna będzie też długa metalowa linijka, klej do drewna i coś, aby go rozprowadzić. Ja stosuję pędzel silikonowy oraz kartę plastikową. Wykorzystam też papier ścierny oraz pędzelek, aby pokryć ramę lakierobejcem. No i oczywiście gwiazda tego projektu, czyli ukośnica Evolution. Nową ukośnicę przed użyciem wypada sprawdzić, w szczególności czy zachowane są odpowiednie kąty. Dobrze jest też wykonać próbne cięcie. Ja to wszystko zrobiłem, a wynik był na tyle satysfakcjonujący, że zdecydowałem się dalej realizować projekt bez żadnych regulacji maszyny. Jak dokładnie wypadły pomiary, zaprezentuję Państwu niedługo w materiale podsumowującym pierwsze wrażenia z korzystania z tego narzędzia. W tym filmie skupię się na samym projekcie. No to przechodzimy do najważniejszego. Cięcie kantówki na ramę pod kątem 45 stopni. Wszystko rozmierzone, wymiary wewnętrzne ramki są ciut większe od formatu A4, żeby móc do niej przypiąć typowy rysunek mojego syna. Boki przecinam parami. Do tak zwanej listwy oporowej dołożyłem też ogranicznik z kantówki. Dzięki temu dokładnie wiem, w którym punkcie będzie przechodziła linia cięcia. Jestem w stanie łatwiej wyrównywać materiał. Po docięciu pierwszej pary boków sprawdzam jeszcze, czy na pewno kąt 45 stopni jest zachowany. Gdy mam pocięte wszystkie boki, próbnie składam ramkę na sucho. Jeśli ramka się zamyka i nie ma poważniejszych szczelin, można ją sklejać. Zamiast ścisków narożnych lub ścisku taśmowego użyję tutaj sposobu, który można znaleźć w wielu materiałach w sieci. Zastosuję taśmę malarską, użyję ją zarówno na obwodzie, jak i na wierzchu ramki. Klej schnie, a ja w międzyczasie przystąpię do wycięcia pleców. W odróżnieniu od typowych rozwiązań, w moim przypadku będą one też przy okazji elementem wzmacniającym konstrukcję ramki. Odmierzam wymiary na plecy. Są one ciut mniejsze od zewnętrznych wymiarów ramki, a zaraz wyjaśnię się dlaczego. Cały czas biorę pod uwagę, że ramka ma być wykonana możliwie prosto, w szczególności prostymi narzędziami. Zamiast przycinać płytę HDF pilarką tarczową lub stołową, użyłem zwykłego noża do tapet. Kilka cięć poprowadzonych po tej samej linii i można płytę przełamać. Oczywiście im więcej czasu poświęcimy na nacinanie, tym czystsze będą brzegi. Teraz odmierzam wymiary na podkładce korkowej. Jeśli mamy zbyt cienki podkład korkowy, możemy skleić 2 lub więcej warstw. W tym celu używamy kleju do drewna. Ważne, by można było spokojnie wbić w plecy pineski. Na koniec sklejam plecy z HDF oraz wszystkie warstwy korka,
a całość idę docisnąć jakimś dużym ciężarem. Klej wysechł, ramka gotowa. Widać teraz, na czym polega problem z gotowymi kantówkami z marketów budowlanych. Na długości około metra różnica w szerokości wynosi około 3 mm i widać to na rogach. Zoblenie też nie jest jednakowe, ale to akurat nie rzuca się w oczy. No nic, czas na szlifowanie całej ramki i znów dbając o łatwość i prostotę tego projektu, zrobię to ręcznie. Teraz zamontuję tymczasowo plecy, aby móc względem nich rozmierzyć listewki maskujące. Zdecydowałem, że w odróżnieniu do typowych projektów plecy nie będą ani nakładane, ani wpuszczane, ale trwale zamontowane na wkręty do tyłu ramki. Nie będzie bowiem potrzeby ich demontażu. Elementy umieszczane w ramce będą wszak przypinane pineskami z przodu do powierzchni korkowej. Teraz listewki przyklejam, ściskam, delikatnie demontuję plecki. Nie chcę, aby przykleiły się na stałe. Jeszcze poza kadrem dołożyłem kilka ścisków bliżej rogu. No i teraz trzeba czekać do wyschnięcia. Teraz czas czymś pokryć naszą ramkę. Ja zdecydowałem się na lakier obejcy. W sklepie próbka tego koloru zrobiona na sośnie sprawiała wrażenie łudząco podobne do koloru mebli, które znajdują się u mnie w domu. Na dzień pozostawiam do wyschnięcia. Ramka wyschła. Teraz można już na stałe zamontować plecki. Przy okazji umieszczam z tyłu haczyki do obrazu. Jeden, aby móc zawiesić ramkę w pozycji pionowej, drugi, gdybyśmy potrzebowali zmienić orientację na poziomą. I to wszystko. Prosta ramka, tablica korkowa jest już gotowa. Można w niej umieszczać dzieła dzieci, ale także przypiąć zdjęcia albo jakieś inne ozdoby. Co ważne, w tym projekcie poza ukośnicą zastosowałem tylko najprostsze narzędzia, takie, które pewnie znajdują się w prawie każdym domu.